Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować możliwości Fusiona, jeżeli chodzi o analizy wytrzymałościowe. Zrobimy sobie prostą analizę wytrzymałościową takiego elementu, tak żeby pokazać Państwu, że Fusion takie możliwości posiada i w taki bardzo uproszczony sposób, jak taką symulację ustawić. Przechodząc już do tematu, żeby zrobić analizę wytrzymałościową, w zakładce Design przechodzimy na zakładkę Simulation. Domyślnie program zapyta nas, jaką symulację chcemy zrobić. Jeżeli posiadacie Państwo podstawową wersję Fusiona, to do dyspozycji będziecie mieli tylko analizę statyczną i analizę częstotliwości drgań własnych, a czy inaczej. Dostępne będą wszystkie, ale za inne trzeba będzie zapłacić, a w cenie będziemy mogli zrobić te dwie analizy. Analiza liniowa statyczna jest bardzo często wykorzystywaną w projektowaniu analizą, dlatego z niej sobie dzisiaj skorzystamy. I wybieram typ analizy, tutaj mam opis, do czego ta analiza służy i klikam opcję Create Study. Generalnie rzecz biorąc, interfejs Fusiona stworzony jest w taki sposób, że przechodząc przez wszystkie opcje od lewej do prawej, jeżeli użyjemy wszystkich opcji, których potrzebujemy użyć, żeby taka analiza mogła się policzyć, no to dojdziemy gdzieś, uzyskamy sukces. Więc idąc sobie od lewej do prawej, mamy opcję Simplify, jeżeli chcielibyśmy ten uchwyt w jakiś sposób uprościć. W tym przypadku nie chcemy tego robić i mamy zakładkę materiału. Wchodzimy. W tej chwili ustawiona jest opcja Same as Model, czyli mamy wybrany materiał aluminium 6061. Jak rozwiniemy sobie tutaj Properties i klikniemy na tą linię, to pokazuje nam się, jakie właściwości materiałowe ma to aluminium. Jeżeli chcielibyśmy zmienić materiał, możemy tutaj z listy wybierać materiał z biblioteki Fusion 360. Jeżeli zależałoby nam na jakichś konkretnych właściwościach, no to najpierw musielibyśmy w bibliotece Fusiona stworzyć sobie po prostu nowy materiał z odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi. Jeżeli mamy już załatwioną sprawę materiału, możemy tutaj utwierdzić ten detal. Utwierdzimy go sobie w specyficzny sposób, a mianowicie utwierdzimy go sobie na powierzchniach otworów za pomocą specjalnego wiązania typu PIN. Wiązanie typu PIN działa w taki sposób, że klikamy sobie na powierzchnię i ustawiamy, jakie kierunki mają zostać zablokowane. Kierunek promieniowy, radial, blokuje nam przemieszczenie tego otworu jakby na promieniu otworu. Axial blokuje nam przemieszczenie tej powierzchni na osi otworu i ewentualnie można by było doznaczyć tutaj opcję tangential, która blokowałaby nam możliwość obrotu jakby tego detalu względem stworzenia, który w tym otworze by się znajdował. No, jak wiemy, zakładamy tutaj, że tu jest jakaś śruba mocująca, czyli ten kierunek nie jest zablokowany. Tak samo chcemy zablokować tą i ten i ten otwór. Klikamy sobie OK. Dodatkowo tutaj mamy wydzielone takie powierzchnie, które jakby ja już wcześniej sobie wydzieliłem, analizując ten detal. Chodzi o to, że w wyniku działania siły te powierzchnie jakby chcą się przemieścić w stronę ściany, do której przykręcony jest detal, a nie jest to możliwe, w związku z czym dodatkowo tutaj dla te dwie powierzchnie robię sobie blokadę przemieszczenia na kierunku Z, tak? Te powierzchnie nie mogą przemieścić się na kierunku Z. To jest moje utwierdzenie tego detalu. Kolejna zakładka to siły. Wchodzę sobie w siły. Z menu rozwijalnego wybieram Bearing Load. Bearing Load to jest obciążenie łożyskowe. Generalnie chodzi o to, że jeżeli ja kliknę na takie powierzchnie cylindryczne, to siła nie zostanie przyłożona na całą powierzchnię równomiernie, tylko zostanie przyłożona tylko na dół mojego otworu. Klikam sobie tutaj na przykład 2000 newtonów i klikam OK. Kolejny etap to wygenerowanie odpowiedniej siatki. Żeby to zrobić, najłatwiej tutaj najechać na Mesh i kliknąć ołóweczek. Najpierw zmierzmy sobie jeszcze ten detal. Grubość tej blachy to jest 4 mm, więc wybierzmy sobie siatkę Absolute Size. Tutaj mogę wtedy z palca wpisać 2 mm, tak żeby uzyskać minimum 2 elementy na grubości detalu.
Klikam OK, prawy klawisz Generate Mesh. Czekamy chwilkę, aż komputer wygeneruje nam siatkę i de facto analiza jest gotowa do obliczeń. Skąd wiem? Tutaj jest taki preczek. The study setup has all the information required. To znaczy, że wszystko, co musiałem ustawić, jakby zostało już ustawione. Musimy teraz poprosić komputer, żeby ta analiza została policzona. W tym celu klikamy Solve. Do niedawna można było te analizy liczyć zarówno na komputerze lokalnie, jak i na komputerze, jak i wysyłając obliczenia do chmury. W tej chwili niestety albo niestety takie analizy można liczyć tylko w chmurze. Jak widzimy, tak jak mówiłem, w przypadku analizy Static Stress jest ona darmowa, nie zostaną pobrane cloud kredyty. Dlatego, że z analiz wytrzymałościowych w Fusionie można korzystać na dwa sposoby. Albo płacąc cloud kredytami, albo kupując rozszerzenie Simulation Extension, które powoduje, że wszystkie analizy stają się darmowe. W tym przypadku klikam sobie Solve One Study i zaletą rozwiązań chmurowych jest to, że mogę zamknąć to okno i pracować sobie dalej w Fusionie w czasie, w którym analiza jest wykonywana. Musimy chwilę poczekać na wyniki. W tym czasie ja przyspieszę to wideo. I po chwili oczekiwania dostałem informację już tutaj, że analiza została zakończona. Mogę to okno zakończyć. I tutaj pojawia się taka informacja podsumowująca, mówiąca nam, że aktualny współczynnik bezpieczeństwa dla zastosowanego materiału to jest 1,68. Jakieś tam rekomendacje Fusiona closed. I proszę Państwa, jesteśmy w stanie tutaj oglądać nasze wyniki. Domyślnie wyświetla się nam właśnie wynik dla współczynnika bezpieczeństwa, który pokazuje, że tutaj gdzieś przy otworze pojawia się ten najmniejszy współczynnik bezpieczeństwa. Sposób wyświetlania wyników możemy sobie jakby zmieniać tutaj z menu po prawej stronie. Safety factor możemy na przykład przejść na naprężenia von Mises. I tak jak widzimy, maksymalne naprężenie około 164 MPa w tym miejscu. Bardzo fajną funkcją, którą Fusion ma, jest możliwość zagęszczenia sobie, jakby tak zawężenia sobie tego paska kolorystycznego, czyli zrobić tak, żeby wyświetlały się tylko naprężenia, tak jak tutaj Państwo widzicie, od 90 do 164 MPa, więc tak naprawdę widzimy, że tutaj te naprężenia przy utwierdzeniu są maksymalne. Prawdopodobnie one są troszeczkę zawyżone, zazwyczaj utwierdzenie w modelu tak działa. Możemy też przejść na przemieszczenia. Dosyć się wydają te przemieszczenia duże, tak, ale maksymalne przemieszczenie to jest 0,052 mm. W analizie liniowej domyślnie zazwyczaj programy przeskalowywują 10-krotnie te nasze wyniki w celu, żeby w ogóle nam pokazać, co się wydarzyło, tak? Tą deformacją możemy sobie sterować z tego miejsca, model niezdeformowany, rzeczywista deformacja, jak widzimy w ogóle nie wiemy, co się tutaj de facto dzieje, no i ta przeskalowana wersja, tak żebyśmy mogli zaobserwować, w jaki sposób zachowuje się nasz detal. Mamy tutaj dodatkowo sondę, możemy sobie badać, w jakim miejscu, jakie to przemieszczenie jest i możemy sobie zrobić animację, klikając play, zaanimować sobie tą naszą analizę. Zachęcam Państwa do skorzystania z tego modułu, szczególnie z tej analizy liniowej statycznej, która jest w tej wersji podstawowej Fusiona dostępna. I zapraszam na kolejne wideo, które będzie za tydzień. Do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.